Cześć, nazywam się Szymon Królikiewicz i zapraszam Was do kolejnego odcinka cyklu w miksie doświadczeń, w którym opowiem o tym, czym dla mnie jest nastawienie na rozwój. Zapraszam. Na huśtawce siadam znów, śmieję się i płaczę też. Różni ludzie i obrazy w mej głowie tłoczą się. Mieszam te wspomnienia, co przyprawione łzami są. Garnek myśli kipi wciąż, już nie mogę przykryć go. Inspiracją do powstania tego odcinka jest książka Carol Dweck, Nowa psychologia sukcesu. I tam autorka przedstawia taką koncepcję nastawienia na rozwój, growth mindset. I ona przeciwstawia temu to nastawieniu na trwałość, które po angielsku się nazywa fixed mindset. No i ja dzisiaj bardziej się skupię na tym nastawieniu na rozwój. W skrócie to jest, można powiedzieć, takie podejście, że fixed mindset to jest, że mam jakieś utrwalone na stałe zasoby, talenty i mogę z nich czerpać. No i albo jestem utalentowany, albo nie. Jeżeli nie jestem, no to w danej dziedzinie jestem przegrany i nie ma się w ogóle co za nią zabierać. Natomiast growth mindset zakłada, że mogę się tego nauczyć. Mogę się jakoś rozwinąć. Jeszcze może danej rzeczy nie potrafię, ale mogę się tego uczyć. I zupełnie jest inne podejście do porażki, no bo jeżeli przegrywa osoba z nastawieniem na trwałość, to wniosek jest taki, że no nie ma talentu, że nigdy go nie miała. Natomiast kiedy przegrywa osoba z nastawieniem na rozwój, to wnioskuje, że to jest po prostu jakiś przyczynek do dalszego rozwoju, do dalszego wzrostu. Porażka to jest też nauczka. Też tak dygresja, jest takie podejście do wiary, które mówi, że właśnie wiara jest pewnym zasobem, który masz albo nie masz i są sytuacje w życiu, które weryfikują, czy ty tę wiarę masz, czy jej nie masz. Natomiast gdyby odnieść do tego właśnie nastawienie na rozwój, to można powiedzieć, że wiara jest czymś dynamicznym i cały czas się rozwija. No i w związku z tym można też ją stracić, ale to nie znaczy, że się jej w ogóle nigdy nie miało. Tylko po prostu to jest żywa materia i w danej sytuacji może tej wiary starczyło, a w jakiejś innej sytuacji nie starczyło, ale to jeszcze nie znaczy, że należy całą przeszłość wyrzucać do kosza. Dlaczego ta książka może być świetnym punktem wyjścia do właśnie odcinka cyklu w miksie doświadczeń? Po pierwsze dlatego, że nastawienie na rozwój jest fundamentem zdrowienia po kryzysie. Kryzys rzeczywiście można potraktować jako porażkę i jako jakieś zakończenie etapu w życiu. No tylko, że co dalej? Można się zasklepić w tej porażce i w tym podejściu, że no coś się skończyło. I właśnie podejść do tego, że to jest jakieś przypieczętowanie, jakiś dowód na to, że nie mam określonych zasobów, nie mam talentów, nie jestem potrzebny nikomu, społeczeństwu, samemu sobie. A można do tego podejść, że kryzys jest jakimś zatrzymaniem na drodze rozwoju, jakąś formą
znaku zapytania, co się ze mną dzieje i wezwaniem do tego, żeby się dalej rozwijać. I po kryzysie jest, no moje doświadczenie jest takie, że kryzys bardzo dużo mu zawdzięczam, bo po nim moje życie zupełnie się zmieniło na lepsze. Drugi powód, żeby się zajmować tematem nastawienia na rozwój w kontekście kryzysu psychicznego, to jest to, że takie nastawienie daje nadzieję tam, gdzie jest zrezygnowanie. Można powiedzieć, w kryzysie ktoś mówi, taki już jestem, nic się nie zmieni. I to się napędza, bo z jednej strony takie myślenie napędza kryzys, a z drugiej strony kryzys napędza takie myślenie. I można wpaść w takie błędne koło wiary w to, że tak już zawsze będzie. A nastawienie na rozwój mówi, że nawet jeżeli dzisiaj nie jestem w punkcie dojścia, to mogę się cieszyć tym, że jestem w drodze. Nawet jeżeli stoję na tej drodze, to jestem w jakiejś drodze ku lepszemu jutru. Czy ja mam takie doświadczenie? No, myślę, że dla mnie takim sukcesem terapeutycznym było to, że przez 7 lat czekałem na to, żeby otrzymać dobrze dobrane leki, które mnie ustawiają tak, że funkcjonuję w miarę dobrze, że mogę realizować moją pasję, jaką jest to nagrywanie. Kolejna rzecz, którą umożliwia nastawienie na rozwój, to jest przebaczanie sobie błędów. Bo nastawienie na trwałość powoduje, że bardzo ciężko jest zaakceptować własne porażki, własne pomyłki, własne błędy czy grzechy. Po prostu, bo to godzi od razu w całego mnie, że to ja jestem nie taki, że to... Natomiast nastawienie na rozwój, jakby wkalkulowuje to, że będą porażki, że błędy się będzie popełniać, bo kto nie próbuje, ten nie przegrywa, ale jeżeli się próbuje, no to się siłą rzeczy popełnia jakieś błędy. I dla mnie to tworzenie tutaj tego kanału jest takim dowodem na to, że nie ma co się przejmować tymi błędami czy trudnościami, tylko że bo one są. Fakt jest taki, że one są. Czasami jest trudno mi coś wymyślić. Te odcinki też technicznie rozwijają się. Startuję od jakiegoś poziomu dość małej wiedzy na ten temat. No ale z każdym odcinkiem się czegoś nowego uczę. Więc też pójście do przodu, taki proces, widzę, to bardzo pomaga przebaczać sobie błędy, że się nie zatrzymuję na tych błędach, tylko idę dalej. Że to bardzo pomaga, żeby nie trwać, nie mielić tego w sobie. I na koniec to też buduje taką łagodność względem siebie i cierpliwość wobec waszych własnych ograniczeń. Taką można powiedzieć pokorę w pewnym sensie, że nie muszę, też dodaję taki luz, że nie muszę w tym momencie być najlepszy, nie muszę tego zrobić doskonale, że mogę sobie trochę odpuścić, że mogę na przykład ten odcinek, często jest taka sytuacja, że mógłbym go cyzelować jeszcze bardziej, ale po co? Żeby nikt mi nie da gwarancji, że przez to zobaczy to jedna więcej osoba. Więc czasami wolę sobie odpuścić i mimo wszystko to wypuścić, niż to doskonalić do jakiejś nie wiadomo jakiego ideału. To tyle, jeśli chodzi o taki wstęp.
do tego nastawienia na rozwój, nastawienia na trwałość, dlaczego w ogóle o tym mówię. A za chwilę przejdę do tego, jak właśnie moje media społecznościowe są wyrazem mojego nastawienia na rozwój. Także widzimy się za chwilę. Już napocząłem ten temat mediów społecznościowych jako wyrazu mojego nastawienia na rozwój. Też podkreślam, że nastawienie na rozwój to nie jest jakieś we mnie wrodzone, bo raczej wrodzone jest we mnie nastawienie na trwałość, takie podejście, właśnie takie negatywne aspekty tego nastawienia na trwałość, to znaczy, że na przykład nie mam talentu do czegoś, żeby być reżyserem, nie mam talentu do tego, żeby być sportowcem i tak dalej. Czyli różne rzeczy, które gdzieś tam troszeczkę mnie interesowały, no to nie mam do tego talentu i nie jestem do tego predestynowany. I no to utrudniało życie, bo w takim razie do czego mam? I no to tak czyniło to życie takim smutnym, że jestem skazany na robienie czegoś, czego nie lubię, tylko dlatego, żeby coś osiągnąć. Właśnie, żeby coś jednak osiągnąć, żeby studiować na Harvardzie, żeby właśnie osiągnąć jakieś sukcesy naukowe, podczas gdy nie do końca to było coś mojego. Więc gdybym się kierował tym nastawieniem na trwałość, to nigdy bym nie zaczął tego, co teraz robię, bo w momencie, kiedy zaczynałem, byłem bardzo do tyłu. Ja przez wiele lat nie miałem w ogóle mediów społecznościowych, no przez jakieś 10 lat. I naprawdę nie potrafiłem się nimi posługiwać, kiedy teraz startowałem. A tym bardziej nie prowadziłem niczego, żadnych profili, żadnej działalności takiej kreatywnej w tych mediach. Nie miałem doświadczenia w produkcji wideo, montażu, nagrywaniu dźwięku. To znaczy miałem jakieś tam doświadczenie w produkcji, ale takie od strony zupełnie innych zagadnień, a nie od strony technicznej, jak się robi, montuje, miksuje dźwięk, jak się ustawia światło. No takich rzeczy w ogóle nigdy nie robiłem. Więc nie było we mnie przekonania, że mam talent do tworzenia treści. Miałem tylko takie pragnienie. No i Zacząłem tworzyć kanały, założyłem te kanały, profile, stworzyłem te 2 cykle w miksie doświadczeń Droga przez bieguny. No i można powiedzieć, że to jest wyrazem mojego nastawienia na rozwój, czyli zaufania, że mogę się czegoś nauczyć. Nawet jeśli teraz tego nie umiem. To był akt zaufania nie tyle do tych kompetencji, które już mam, czy do jakiejś predyspozycji, ale do tego, że do zaufania w pewien proces, w to, że też może życie jakoś pomaga tej decyzji, którą człowiek podejmuje, że temu pragnieniu, które się próbuje wcielić w życie, że to po prostu życie samo jakoś zaczyna prowadzić, podsuwać rozwiązania, pojawiają się ludzie. I to jest pełna łaska, jakaś tam opatrzność, która wspiera. No i mogę powiedzieć, że żeby tak udowodnić, że początki nie były łatwe, no to wspomnę pierwszy odcinek o psychozie, który nagrałem ponad 10 wersji tego odcinka. I cały czas miałem poczucie, że mówię zbyt tak precyzyjnie o tym doświadczeniu, zbyt tak nachalnie, że jest jakaś taka ryzyko jakiegoś zbytniego ekshibicjonizmu.
a nie zależało mi na tym. Poza tym też nie wiedziałem, jak o tym powiedzieć, nie naruszając jakiejś prywatności osób, które były naokoło różnych wydarzeń z mojego życia. Więc próbowałem takie destylowanie tego odcinka z różnych rzeczy, które są naokoło, które nie są konieczne. No, trwało bardzo długo. Też wśród moich bliskich były też sprzeciwy, żebym to publikował. Natomiast no, na koniec zrobiłem to i dla mnie to jest taki dowód, że można, że pomimo przeciwności można coś zrobić i też ten odcinek nie jest doskonały, bo tam są techniczne braki, tam no już nie będę się wnikał w co tam można by polepszyć, ale można by zrobić to lepiej, ale no, gdybym się, być może do dzisiaj bym się zastanawiał nad tym, jak to ulepszyć, a tak to idę właśnie dalej i właśnie mogę pomyśleć, tak jak mówiłem o tym, że takim luzie na popełnianie błędów, no właśnie, może tam popełniłem jakieś błędy, ale jestem w tej drodze i już jestem daleko dalej i nie muszę się nad tym tak bardzo zastanawiać. To jest paradoksalne, że właśnie kiedy się człowiek wejdzie w tę rzekę i nawet popełni te błędy, to potem idzie dalej i już nie myśli o tych błędach. Natomiast jeżeli nie wejdzie, no to cały czas myśli o tym, jakie błędy może popełnić. I się bardziej znacznie spala. Jeszcze taka refleksja, co to jest w ogóle dla mnie rozwój. Bardzo ciekawe dla mnie ujęcie to jest takie, że rozwój to jest napięcie między uznaniem a wiernością samemu sobie. Takie konflikt że rozwój to jest konflikt. Taka jakby synergia też, napięcie między uznaniem ze strony innych, a wiernością samemu sobie. No, widzę, że dlaczego tak mówię? Dlatego, że widzę, że rozwój nie dzieje się w spokoju, dzieje się w napięciu między dwoma głosami we mnie. Jednym, który mówi, daj się zauważyć, zrób to lepiej, idź po sukces. A drugim, który mówi, bądź sobą, powiedz to, co prawdziwe, nie udawaj, że wiesz więcej niż wiesz. No na przykład to widać w tym podejściu do tych lajków i subskrypcji. Zapraszam, żebyście subskrybowali, lajkowali i podawali dalej. Natomiast no, jest też coś innego, czyli ta chęć, żeby to było autentyczne. I tutaj jest taka, no myślę, że z jednej strony konflikt, a z drugiej strony współpraca między tymi dwoma dążeniami, bo one się wzajemnie napędzają. Czasami jak jedno się nie realizuje, to drugie się realizuje i to jest taki płodozmian i taka wymiana i można iść do przodu. Trochę tak jak na rowerze, że raz, dwa i się popycha ten rower do przodu. Ten konflikt pomiędzy potrzebą bycia uznanym a potrzebą wierności sobie to też nie jest coś, co chcę rozwiązać raz na zawsze. To jest coś, czym żyję na co dzień. Ciągle się uczę, że nie muszę wybierać tylko jednej strony. Że mogę być człowiekiem, który pragnie dotrzeć szeroko, właśnie mieć jak najwięcej odbiorców, ale nie za tę cenę utraty prawdy. Zaczynam widzieć, że to napięcie, choć męczące, bywa męczące, czasami jest takie elektryzujące i przyjemne, ale na pewno może być twórcze. Najważniejsze w tym wszystkim to jest, czy to, co robię, to jest cały czas moje. Czy robię coś, czy nie uciekam gdzieś od siebie. Bo jeżeli moim jest, że chcę właśnie dotrzeć do większej liczby ludzi, że chcę zdobyć uznanie, to czemu nie?
Pytanie, czy ja gdzieś tam nie odlatuję w to i zapominam już o sobie. Natomiast i czy też nie zaczynam żyć jakimś życiem jakiegoś wyobrażenia na mój temat, że ja coś powinienem. Natomiast no właśnie, chciałbym zawsze mieć to podejście, nie stracić takiej świeżości, takiej autentyczności, że to, co robię, to, co mówię, jest jakoś zgodne ze mną. I że jest takie, no szczere w sumie, to jest jakaś tam moja cecha, która jest, może być pozytywna, może być negatywna, no ale jakąś tam cechą jest i chciałbym też nad nią pracować, ją właśnie, że tak rzeźbić. To jest właśnie szczerość taka, czy autentyczność. No i nie wiem, czy to będzie dla Was przydatne, ale dla mnie jest takie wypowiadanie się. No i to jest na pewno jakieś układanie na głos własnych myśli, jakieś inspirowanie samego siebie, no bo za każdym razem, kiedy się tak wypowiadam, to coś muszę sobie przygotować. Też to jest próba jakiegoś zrozumienia samego siebie w Waszej obecności. I myślę, że to jest jakoś tam bliskie rozwojowi. Nie to, że mam jakieś gotowe odpowiedzi, tylko właśnie, że podsumowuję takie swoje doświadczenia, zbieram je, kataloguję, no i właśnie to się układa w taki proces, że mogę spojrzeć na siebie właśnie z jakąś łagodnością, sympatią, cierpliwością, że ten odcinek też jest jaki jest i idziemy dalej, jesteśmy w procesie. Więc to by było na tyle dzisiaj w tym odcinku w Miksie Doświadczeń. Zapraszam Was, zachęcam, żebyście subskrybowali, zostawiali komentarze, bo to jednak YouTube bardzo ceni i no jeżeli cenicie te treści, to naprawdę zachęcam, bo wtedy jest łatwiej też dotrzeć do innych osób i po prostu, żeby ten kanał się rozwijał. No i to tyle. Ja się nazywam Szymon Królikiewicz. Do zobaczenia. Pa. W miksie doświadczeń, w